Ha! Na zdrowie. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry. Jak się pewnie domyślacie, ja dalej kopię. Robię teraz ten odcinek. Trochę już wykopałem, ale tu jeszcze trzeba z pół metra w głąb. Natomiast słońce wyszło mi w to miejsce i pewnie tak będzie operowało do jakiejś godziny 14-15, gdzie z kolei schowa się tam za ten róg i będzie troszeczkę cienia. Także dopiero o 15 tam wrócę. A na razie przejdę na tył domu, bo tutaj z kolei mam teraz cień. Ten cień troszeczkę tutaj jeszcze będzie. To co, rozbiorę ten fragment. Czyli tak, tutaj mam dom podparty solidnie, a tu mam tylko tak podstawione na wszelki wypadek dwa podparcia, także ustawię lewarek po środku. Lekko dźwignę podwalinę, tak żeby solidniej podeprzeć już na tym fragmencie, bo to na razie jest po prostu luźne, są tak wsunięte, i żebym mógł rozebrać, wyjąć te przekładki i pustaki już. Niezła historia. Tu w tym fundamencie pod kamieniem wykopałem popielicę. Pod kamieniami były jakieś noże. Chyba jej nie uszkodziłem. Położyłem ją tutaj na daszku. Na początku była taka niemrawa, ale widzę, że już otwiera oczka. Może przeżyje. One podobno do końca maja nawet śpią snem zimowym. Trochę ją chyba wcześniej obudziłem. No nic, zobaczymy. Super, ożywiła się. No to dobrze. To już się martwiła. No gdzie idziesz? Jak się rusza szybciutko. No dobrze, nic jej się nie stało. Gdzie idziesz? No tędy to będzie ci ciężko wejść na drzewo. No, to nie był dobry pomysł. No ale tam ci będzie ciężko przejść, bo tam jest ten daszek wystający. Dasz radę tak się wspiąć? Nie dasz. No, zejdź na dół i naokoło. I uważaj na takiego rudego kota. I burego. O, wlazła do środka. No i super, tam ci już nikt nie ruszy. No to mam tą dłuższą ścianę, też już zalaną. Nawet dobrze to wyszło. Tu w tym miejscu źle podparłem szalunek i mi się tak wybrzuszyło. Ale ponieważ to i tak jest w ziemi, to mi to niczym nie przeszkadza. No a tu z kolei jest ten spadek taki terenu. Wam pokazuję. Patrząc na podwalinę, to powinniście zobaczyć różnicę. Więc tutaj zrobiłem takie schodki, tak żeby ten beton też był w ziemi, a powyżej ziemi były już kamienie, czyli ten ładna część fundamentu. Tym razem zrobiłem to, myślę, lepiej, bo taki schodek już jeden robiłem z tamtej strony ściany i tam zrobiłem go na prosto i tak potem pomyślałem, że będę miał kłopot z ułożeniem papy. Więc tutaj zrobiłem takie pochyłe te przejścia. Czy to dużo da? Nie wiem, ale mi się wydaje, że tak. Czyli co? Zostało mi już tylko ten bardzo długi odcinek. To będzie najdłuższy odcinek na raz. I tu, tylko tu idę ostrożnie, bo tutaj tylko co przed chwilą był taki jakiś długi wąż.
wygrzewał się w słońcu. Go wystraszyłem. Tak z metr miał długości. Stalowy, więc zakładam, że zastronic. Więc tak, z tej strony już mam w jednej części prawie wykopane. Myślę, że jutro powinienem to wykopać, a następnego dnia zalać i potem mogę już jechać z tymi 2 fragmentami. No chciałbym już to skończyć, tak żebym mógł zrobić trochę porządku. Teraz nie robię porządku, dlatego że i tak za co chwila potrzebuję jakąś deseczkę. I co je ułożę, to zaraz z powrotem je rozwalę, więc stwierdziłem, że nie ma to sensu. No tutaj zrobiłem taki stopień. Raz, że wysoki, a 2 pod kątem prostym i teraz się zastanawiam, czy ja go nie będę musiał trochę skuć. No, żeby jakoś sensownie tą papę położyć, no bo tak to ona będzie mi odstawała. No zobaczymy. Dobra, na dzisiaj fajrant. Betonowałem w słońcu, myśląc, że będzie burza, więc chciałem to wszystko dzisiaj skończyć. Na burza się cały czas zanosi, bo jest bardzo duszno, ale wyszło na to, że pracowałem te 2 godziny w dużym słońcu, zmęczyłem się. O, malutki. Cześć. Co, piesku, ty też się zmęczyłeś, śpiąc? Co, gdzie ty patrzysz? Tu nie ma kotka nigdzie. Nie ma kotka. Nie. Kos pewnie ma tu gniazdo, gdzieś w tej wierzbie. Mamy już drugą połowę maja. Jest ciepło, noce są coraz cieplejsze, więc przyszedł czas na sadzenie pomidorków. Postanowiłam posadzić pomidorki koktajlowe do donic, a te wysokie do ziemi. Także mam tutaj 7 donic. Mam 7 sadzonek pomidorków koktajlowych, które wyhodowałam. Dla towarzystwa są nagietki, bazylia i aksamitka. Jest trochę materiałów, żeby tym pomidorkom rosło się dobrze. Także zabieram się do pracy. Doniczki już są wypełnione mulczem, obornikiem i ziemią. Teraz Darek wykopuje im tutaj, no nie podjeżdżaj tak, wykopuje im tutaj miejsce, bo teren jest ze spadkiem, więc żeby się doniczki nie przewracały, to będą miały takie wgłębienia. To jest w ogóle bez sensu. Wiesz, po ile są pomidory w doniszach w tej chwili? 4 zł za kilogram. Ile będziesz miała tych kilogramów? Nie wiem, No, być może tylko po nawet troszku na biznesplan spróbowanie. Biznesplan nie jest zrobiony. Po prostu. Moim zdaniem ta inwestycja się nie zwróci. Ale ile przyjemności, zobacz, masz z tego. No. Na tym siedlisku to kopanie to mnie nigdy nie ominie. Dokładnie. Po prostu, gdyby ktoś chciał kupić sobie siedlisko, to niech najpierw pójdzie na kurs kopania. Bo bez tego na siedlisku to nie ma roboty. Ops. Widzisz, jakie idealne kółko? Przepiękne. Pomidorki już rosną w donicach z bazylią, z aksamitką, z nasturcją i ściółkuję je bardzo cienką warstwą skoszonej trawy. Potem tej ściółki będę dodawać, żeby powstrzymywała ziemię przed parowaniem. Czas na sadzenie pomidorów wysokich. To moje sadzonki, które siałam 15 marca. Przesadzałam w połowie kwietnia i dzisiaj po 15 maja będę tutaj sadzić przy podporach z takich tyczek, które wyciągnęłam z płotu. Pierwsza sadzoneczka w ziemi. Ta ma tutaj naprawdę fajną glebę. No i towarzystwo ma na razie pokrzyw. Tutaj rośnie nasturcja, ale jeszcze dla towarzystwa posadzę aksamitkę i bazylię. Ale najpierw posadzę kolejne 7 pierwszych pomidorków. 7
wspaniałych. No zobaczymy, jak to z nimi będzie. A ja sobie muszę spisać cyferki z tych doniczek. Kolejne dołki na kolejne sadzonki. Bardzo mnie ten widok cieszy. Jeszcze dosadzę im aksamitki i bazylię, a potem zaściółkuję. Oho, Gulliver coś tutaj wywęszył. Co tam, Gulliverku? Jak tam truskawki? Mają liście, czy już całkiem nie? Różnie. Ale widać, że się żaden zajączek nie zapuścił w głąb tej grządki. Cóż to za panienczynka? Taki lejek z domkiem. Uratowałam cebulę narcyzów, tam gdzie Darek kopał fundament, i sadziłam je do tego wiaderka. No i chyba będę miała w maju żonkile. Marta rozkładała te czerwone takie nakrętki, chcąc zmylić ptaki, ale tak naprawdę to tylko mnie myli, bo co przechodzę, to mi się wydaje, że jest mnóstwo truskawek do zjedzenia. A one dopiero zaczynają dojrzewać. Według moich standardów to ta się już nadaje do zjedzenia. O, te też będą niedługo dobre do zjedzenia. No, a ta to już jest nawet na pewno dobra do zjedzenia. Proszę, jaka ładna. Poczekajcie na mnie. W którą stronę idziemy? Tam? Dobra, to idziemy na poziomki, tak? Chodźcie, chodźcie. Kocie, tam nie idziemy. Kot poszedł w swoją stronę. Gulliver poszedł w stronę kota. Co tam takiego? O co chodzi? Zostawimy kota w spokoju, tak? Nie przyjęły mi się maliny wczesne w ogrodzie, ale jakoś nie żałuję specjalnie, bo tu przy podjeździe na nasze siedlisko tych malin jest po prostu w bród. Przycinaliśmy tu swego czasu jakieś chaszcze i dzięki temu te maliny jeszcze bardziej się rozrosły i będzie ich dużo. Super. Na pożyczce żółta zawieszka, znak dla biedronek. Rosną mszyce. A na borówkach już te listki takie biedne. Trochę przez grat. Ale na jednej są już owoce. Ładne liście. Chociaż nie za wiele. Ale owoce będą. Generalnie te agrysy nam się słabo przyjęły. Bardzo słabo. Ten też choruje. Nie wiem dlaczego. Czy właśnie przez to, że ma takiego gościa, czy też z innych powodów. Ten agrest chyba wygląda najlepiej z wszystkich 6. Nawet ma kilka owoców. Mam w tym roku 4 sadzonki papryk. W zeszłym roku też miałam, ale kupne i chyba ślimaki je załatwiły, zanim się jakieś papryki pojawiły. No może była 1 czy 2. I teraz liczę na zbiory. Jak to ładnie pachnie.
kwitnie róża, żywokost. Ale to chyba czarny bez tak pachnie. Jest tam. Pomidory, tak jak powiedziałam, zaściółkowałam. Chowają się pod słomą. Tutaj gdzie niegdzie jeszcze jest bazylia albo aksamitka. Jeszcze rządek rzodkiewek nie do końca zjedzony. Słusznie zapytaliście, czy robię przepusty w fundamencie pod media, więc robię. Kupiłem taką 2-metrową rurę 16. Tak jest najtaniej, bo po prostu mogę sobie odcinać kawałki, które potrzebuję i wrzucać. 16 to oczywiście jest za gruba, ale będzie tak lepiej. Nie będę musiał na pewno nic potem kuć, żeby włożyć rurę setkę 100 mm. Także przepust mam zrobiony z tej strony pod świeże powietrze do pieca. Nie wiem jeszcze, czy z tego skorzystam i jak, ale wiem, że warto taki coś zostawić, bo gdybyśmy może jednak kiedyś zmienili zdanie i chcieli mieć kominek, no to warto doprowadzić do niego po prostu powietrze do spalania z zewnątrz, bo dzięki temu nasz kominek czy nasz piec nie zużywa ciepłego powietrza, które znajduje się w środku pomieszczenia. Także na pewno warto taką rzecz zrobić, nie zaszkodzi. No i oczywiście jeszcze należy skropić zmoczyć te fragmenty, które będą się łączyły z nowym betonem, tak żeby to lepiej związało. To i tak chyba najlepiej nie zwiąże, no liczę, że te druty będą trzymały, ale nie zaszkodzi polać to wodą. Oczywiście się musiałem umazać.
No to jeszcze mi zostało na jedną płytkę. Finito. Na tym fragmencie grządki obok groszku posadzę pierwszą partię fasolki szparagowej. Tu niestety urzęduje nornica, więc nie jestem pewna, czy sieję dla siebie, czy dla niej. Posadziłam fasolkę w 3 podwójnych rządkach, tak żeby między tymi podwójnymi rządkami był taki lekki przewiew i zaściółkowałam słomą, która ma za zadanie utrzymywać wilgoć w ziemi. Zebrałam nam taki pęczek rzodkiewek na śniadanie i do tego trochę listków różnych sałat i szpinaku. No to następny fragment zrobiony. To co mi zostało? Jeden, ten jest długi, drugi też długi i tu trzeci odcinek. 3 odcinki i będę miał fundament i można będzie zacząć robić podmurówkę. No to śpiewają skowronki na pewno. Gulliver, nie sap tak. Fajne jest to miejsce. To jest jakieś 500 metrów od naszego siedliska. Wchodzi się na takie wzgórze i taki piękny widok. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to będziemy wdzięczni za subskrypcję, za komentarz i za lajka. Dziękujemy i dobranoc. A, jeszcze tylko ogłoszenie parafialne. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, w niedzielę filmu nie będzie z przyczyn od nas całkowicie zależnych. A tak wygląda moja betonowa doniczka.